dawaj! Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Jedziesz, tak! Tak jest! Tak! Ostatnie! Ostatnie! Zatrzymaj! Zatrzymaj! Świetna jazda, synu! Znowu zrobiłeś dzisiaj rekord toru! Dziś w odcinku ojciec młodocianego kierowcy sportowego ma poważne problemy finansowe. Jeden weekend wyścigowy kosztuje 4000, cały sezon 10 razy tyle w oszczędnym wariancie. Aż tyle? Nie dam panu takich pieniędzy. Pracownicy Lombardu pomagają mężczyźnie spieszącemu się na poród swojego dziecka. Żona rodzi w innym mieście, muszę się tam dostać. Potrzebuję na taksówkę. No, a ma pan co zastawić? Obrączkę mam. Paweł Nastula interweniuje w bójce przed Lombardem. No mam przecież ktoś, rozumiesz? Ej, panowie! Panowie! Ej! Co to ma być? Jecie się jak gówniarze na ulicy. To Paweł Nastula. No kurczę, zobacz. Jakiś klient zostawił na zmianie Angeliki i Mariusza. A nie, to moja. Nie. Powtórz, bo ja się chyba słyszałam. No ale co, takie dziwne, że czytam książki? Szczerze? Bardzo dziwne. Ale podoba ci się? No, powiem ci szczerze, że niespecjalnie. Trochę takie flaki z olejem. Mało dialogów, no, jakieś dłużyzny, no emocje jak na grzybach. O. Co to powiadasz, jak to emocje jak na grzybach? No, ta książka skrzy się od emocji. To jest genialna, niesamowita historia miłosna z takim tłem, realia epoki. No, to jest genialne. No, powiem ci szczerze, że Alinka też piała nad nią z zachwytu. Alinka. No nie, no to musisz przeczytać. No dam jej szansę, może się jeszcze rozkręci. Człowiek musi nad sobą pracować. O, a teraz trzeba popracować nad klientem. Czytanie książek, zwłaszcza o miłości, jakoś mi do Atka nie pasowało. Ale lepiej, żeby zdobywał kobietę w ten sposób, niż swoimi dawnymi metodami. Proszę pana, przykro mi, ale z ulotkami, no to niestety nie ten adres. A nie, my nie roznosimy, ale chcielibyśmy porozmawiać o reklamie. Ale jakiej reklamie? U nas? Raczej odwrotnie. A no to musi pan porozmawiać z tatą. Tatuś! No, co tam znowu? Pan chce reklamę. To może wyjdziemy na zewnątrz, to ja pokażę, w czym rzecz. Mówią, że reklama jest dźwignią handlu, więc wyszliśmy zobaczyć, co facet miał do zaproponowania. No. Fajna maszyna. Twoja, młody? Tak. No maszynka może nie. Jarek jest świetny. Ściga się od roku. W debiutanckim sezonie został wicemistrzem w swojej kategorii. No, to gratuluję. No ale co my mamy mieć z tym wspólnego? No, powiedzcie sami, czy nie wspaniale wyglądałoby logo waszego Lombardu oklejone na tym gokarcie i to na torach w Polsce i za granicą? Wie pan, mnie zagranica nie interesuje i w zasadzie reklama w Polsce też nie. My jesteśmy firmą lokalną. Jasne, rozumiem, ale wie pan, tu nie chodzi tylko o prostą reklamę. To jest budowanie wizerunku firmy. To jest trochę taka fanaberia, proszę pana. Duże firmy i koncerny niech budują swój wizerunek na torach wyścigowych. Ja mój buduję tutaj, na miejscu. Jasne, rozumiem, ale widzi pan, dobra reklama zawsze przyciągnie klienta. Ludzie się zainteresują, będą o was mówić.
No dobra, nie będziemy tutaj rozmawiali na ulicy. Zapraszam do biura. Od 20 lat buduję markę firmy przez uczciwą pracę i dobry kontakt z klientami, zwłaszcza tymi stałymi. Ale byłem ciekaw, co facet zaproponuje. A ile pan potrzebuje? Jeden weekend wyścigowy kosztuje 4000, cały sezon 10 razy tyle w oszczędnym wariancie. No pan chyba żartuje, aż tyle? Nie dam panu takich pieniędzy. Nie mówmy o całości, ale część... Żadna reklama nie jest tyle warta. No, chyba, że będzie leciała w telewizji. Ale tam raczej dzieci nie pokazują, co? No nie. Wszyscy zachwycają się formułą, Kubicą. Jemu chcą kibicować. No właśnie. Ale proszę mi powiedzieć, skąd się tacy młodzi Kubice mają wziąć? Kogo stać na taki sport? A państwo też groszem nie sypnie. Rozumiem pana, ale dla mnie to zbyt dużo. Widzi pan, Kubica to miał chociaż dość zamożnego ojca, który sprzedał biznes i zabrał syna do Włoch. Chociaż tak podobno po garażach spali. Ja nie mam czego sprzedać. No, przykro mi bardzo. Ale widzi pan, żadna reklama na gokarcie mi się nie zwróci, bo moich klientów nie stać na takie rozrywki. A jak już mam dać darowiznę, no to wolę na jakiś dom dziecka albo na jakiś szpital. Rozumie pan? Rozumiem. Rozumiem. No nic, trudno. Nie będę zabierał panu więcej czasu. Facet żył karierą syna. I to było poruszające. Ale jak mówimy o pieniądzach, to reklama musi się realnie przekładać na zysk. To byłyby wyrzucone pieniądze. I co, udało się? No, niestety. Przykro mi, chciałbym pomóc, ale to dla mnie za droga inwestycja. I co teraz? Poszukam jeszcze. Może jakaś inna firma w mieście. No, chciałbym jakoś pomóc. Jakby co, to przyjdźcie do mnie. No, ale wie pan, nie takie pieniądze. Jasne, wszystko rozumiem. Tak czy siak, dziękuję za poświęcony nam czas. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Chodź, Jarek, idziemy. Tatuś, ty wiesz, że ten mały piździk rozpędza się do setki? Ten chłopaczek tam wszystko powiedział. Co ty powiesz, on? Ja sobie nie wyobrażam. Na coś takiego dziecku pozwolić? Jazda z takimi prędkościami, bez żadnej osłony. Nieodpowiedzialni rodzice. Ja bym swojemu dziecku na coś takiego nie pozwoliła. A ja tam bym sobie pośmigał. No oczywiście, jeżeli tatko by sypnął groszem. Matek, ja ci już sypnąłem tyle grosza, że mógłbyś sobie kupić 10 takich bolidów. No ale ty wolisz szybkie panienki. O, pardon. Szybkie samochody też lubię. Wiem. Zachowywali się jak dzieci. Faceci pod pewnymi względami nigdy nie dorastają. Ale i tak uważam, że dzieci nie powinny się ścigać tymi go-kartami. Mężczyzna z synem wrócili do domu w kiepskich nastrojach. Cześć. Hej. No widzę po waszych minach, że nic z tego. Nikt nie chce dać pieniędzy. Byliśmy w takim fajnym lombardzie, ale tam też się nie udało. Może to i lepiej. Co ty wygadujesz? Słuchaj, coś wymyślę. Do startu sezonu kartingowego zostało jeszcze trochę czasu. Póki co idź odrób lekcję, okej? Dobra. Co tu jest tak zimno? No właśnie, piec wysiadł. No to pięknie, akurat teraz. Już dawno trzeba go było naprawić, ale oczywiście wszystkie pieniądze szły na zawody i wyjazdy. O co ci chodzi? Jarek ma talent. A my mamy piec do wymiany, a nie mamy pieniędzy. Dobra, coś wymyślę. Jarek musi trenować. Oprzytomnij wreszcie. Nie mamy już żadnych pieniędzy. Daj sobie spokój z tym kartingiem. I tak przez rok startów poszły na to całe nasze oszczędności. Nie stać nas na to dłużej. Powiedziałem ci, coś wymyślę. No to się umowa zastawu skończyła. Klient nie wykupił, można wystawiać. Błagam was, pomóżcie. Żona rodzi w innym mieście. Muszę się tam dostać. Potrzebuję na taksówkę. No a ma pan co zastawić? Obrączkę mam.
No dobra, tylko muszę zrobić próbę kwasową. Panie, nie mam czasu na próbę. Dobrze, dobrze, to zajmie tylko chwilkę. Dobra, a ile panu potrzeba na tą taksówkę? Taksiarz powiedział, że 600 zł. A coś pan jeszcze ma? No, z rzeczy osobistych już nic. Chyba, że telefon. Ale nie będzie pan miał kontaktu z żoną. To nieważne, tam będę za 1,5 godziny jakoś sobie poradzimy. Proszę was, no ja tam muszę się dostać. No Adek, no chyba musimy panu pomóc. No, próba jest w porządku. No, mogę dać panu 6 stówek z telefonem pod zastaw. Jezu, dziękuję wam strasznie. Oddam jak tylko wrócę. Dokument. Są takie sprawy, że jak mus to mus. No, ta do nich należała. W końcu dziecko się człowiekowi rodziło. To nie był czas na targowanie się. Pana syn dziś znowu pobił rekord toru. To świetny prognostyk przed sezonem. Wie pan, syn to się nie może już doczekać jazdy na otwartym torze. Przez zimę trenowaliśmy trochę tu, no bo wiadomo, wyjazdy za granicę za drogie. Ale pojeździliśmy trochę tu. Może wystarczy. To zawsze to coś. A chłopak ma potencjał. Jest świetny. Dzięki. Ciekawe, czy ten facet od obrączki zdąży, co? Oby, to jest bardzo ważne, żeby mężczyzna był przy porodzie. Ta? No, ja bym chyba nie mógł. Dlaczego? Co, zemdlałbyś? Tak jest z ciebie twardziel? No nie, ale później z tą kobietą, no wiesz. O, wspólny poród bardzo zbliża. To jest piękna chwila dla obojga rodziców. No, zrozumiesz, jak sam zostaniesz ojcem. Ja? Co? Co jest? O kurczę. Zapomnieliśmy mu oddać karty. No, widzisz, tak się śpieszył, że zapomniał wyłączyć telefon. Słabo. Kto to? Żąda? Żąda. Dziwna ksywa. Że żona niby, tak? Żona, która żąda? A ty jak nazywasz swojego męża? Mysio-pysio? No to jest bardziej w twoim stylu. No powiedz, no. No, powiedz. Dobra, nie interesuj się. Co ja mam robić? Odbierać? No odbierz, może się martwi, co się z nim dzieje, no odbierz. No gdzie ty jesteś? Dzień dobry. Pani mąż już jedzie. On powinien zdążyć, zanim pani urodzi. O czym pani mówi? Jaki poród? W ogóle kim pani jest? No i nagle sytuacja się skomplikowała. Kobieta, która dzwoniła, może była żoną naszego klienta, ale bynajmniej nie rodziła. Było jasne, że facet będzie miał kłopoty. No, jak tam się dzisiaj jeździło? Dobrze się czułeś na torze? Może być, ale to nie to samo, co na normalnym torze. Wiem, synku, wiem. Cieszmy się tym, co mamy, okej? Mówiłeś, że załatwisz kasę. Udało się? Na razie się nie udaje. Wiesz, do tego wysiadł nam piec w domu. Naprawa będzie kosztowała kilka tysięcy. My z mamą już nie mamy oszczędności, więc... no może być tak, że po prostu... To co, nie będę jeździł? Nie, to nie tak, wiesz... Słuchaj... ja się postaram załatwić kasę do startu sezonu. No ale może być tak, że to się nie uda. Czyli nie będę jeździł? Może być tak, że będziemy musieli po prostu zacząć trochę później. Na razie możesz trenować tutaj. Ale wtedy nie mam szans na wygraną. Synu, musimy się trochę wstrzymać. Widziałeś, jak jest. My już nie mamy kasy, a nikt nam nie chce dać. Chodź. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Żona klienta, który zastawił obrączkę i telefon, zjawiła się w Lombardzie bardzo szybko. Proszę mi natychmiast pokazać, co zostawił mój mąż. Chwileczkę, ale o co chodzi? Dzwoniłam tutaj paręnaście minut temu i odebrała, chyba ta pani. Mówiła pani, że podobno rodzę, tak? Tak, rzeczywiście, tak. I niby nie znacie się bliżej, tak? No wie pani, No właśnie, nie wiem. Proszę pokazać, co zostawił mój mąż. No, ale nas obowiązuje umowa. A co mnie to obchodzi? Chcę zobaczyć, czy coś zostawił poza telefonem. No to przykro mi, ale my nie możemy panią udzielać takich informacji, sorry. Proszę bardzo. Jestem żoną. Jeszcze jakieś pytania? Ale to i tak nic nie zmienia. Nie możemy wydać pani rzeczy męża. Gdzie on jest? tego nie wiemy. Ale chyba coś mówił, tak? No tak, no mówił, że jedzie na poród żony, czy spieszył się. Że niby na mój. No na to by wychodziło. Tak.
Ale ja rodziłam 5 lat temu. Ale my naprawdę nic więcej nie wiemy, no. Jak mąż wróci, to sobie wszystko wyjaśnicie, okej? Jak mój kochany mężuś wróci, to jemu jaja obetnę. Okej. Ała? Oho. No i mleko się wylało, no ale nie mogliśmy nic ściemniać. W końcu każdy odpowiada za siebie. A facet jak skoczył w bok, to niech teraz sam zbiera cięgi. Wieczorem państwo budzyńscy chcieli w 4 oczy omówić swoją sytuację finansową. No i co? Powiedziałeś mu? I jak to przyjął? Dość dobrze. No rozumiem, że sytuacja jest trudna. Ale nie beznadziejna. Czekaj. To mu na pewno powiedziałeś? Marek, powiedziałeś mu czy nie? No tak. Ale nie. No w sensie, że nie definitywnie. Kurde, nie miałem serca. Uznałem, że lepiej będzie powoli przygotowywać grunt i tak... Nie rozumiesz, że nie ma sensu tego przeciągać? Przecież przez rok startów wydaliśmy 50 000 złotych. To jest drogi sport. Cała nasza kasa. To koniec. Nie mów tak. Ale to jest prawda. I nie możesz dziecka oszukiwać i robić mu fałszywych nadziei. Sam jeszcze mam nadzieję. Otrzeźwiej. Bez pokrycia. Własnej kasy już nie mamy, a sponsora żadnego nie załatwiłeś. To koniec. Następnego ranka w domu budzyńskich panowała ciężka atmosfera. Masz dzisiaj sprawdzian z matmy chyba, co? Umiesz? Synku, wiem, co ci gryzie, ale nic się nie martw, ja coś wymyślę. Nic nie wymyślisz. Ja już wiem, że to koniec. Mama mi powiedziała. Mama nie ma racji. Odczekamy chwilę, wyjdziemy z dołka. Wrócimy do tematu, obiecuję ci! Po co mu obiecujesz? Przestań. Nowy piec kosztuje 5000 złotych, a my mamy debet na karcie do spłacenia 2500. A ty mi mówisz przestań? Nie mamy wyjścia. Sto lat samotności. Gabriel Garcia. Garcia Marquez. Po co mi to dałeś? Żebyś przeczytał. Polecałam ją uczniom. No, trzeba iść za ciosem i czytać coraz trudniejsze lektury. Słuchaj, trudzić to ja się wolę na siłowni, wiesz? Od razu widać efekty. A jakbym chciał trenować szare komórki, to bym sobie poszedł na jakieś studia. A ja wolę żyć lekko i przyjemnie. No rozumiem, no ale z takim podejściem to Aliny nie utrzymasz. A poza tym trzeba pracować nad sobą. No ja pracuję, nie widzisz? I to bardzo ciężko. Alinka to lubi. Ale to może nie wystarczyć. Wystarczy, wystarczy. Alinka jest wysportowana, biegamy razem. O, zresztą zaraz ci udowodnię, kto ma rację. Przepraszam, miałbym do pani takie pytanko, bo no, nie możemy się dogadać. Jasne, chętnie pomogę. To powiedz, jakich wolisz facetów, co? Takich wesołych, wyluzowanych, dobrze zbudowanych, jak na przykład ja? Czy chuderlawych intelektualistów, co to zawsze mają 2 pary oczu? Ja lubię inteligentnych, dobrze zbudowanych i wyluzowanych facetów. Długa droga przed tobą. Ej! Wkurzało mnie takie gadanie, że laski wolą czytających. Laski lubią dobrą bajerę. Coś o tym wiedziałem. Znowu pan? Jakieś nowe pomysły na sponsoring? Chciałbym, ale sytuacja nam się nieco skomplikowała. Piec nam w domu wysiadł, trzeba naprawić na karcie kredytowej debet. Krótko mówiąc, karting musi poczekać na lepsze czasy. Szkoda mi było tego gościa. Naprawdę zależało mu na karierze syna, no ale codzienne życie go przytłoczyło. No, a my mogliśmy tylko na tym zarobić, a przy tym mu pomóc. To naprawdę bardzo dobry model. 60 cm pojemności silnika i moc 10 koni mechanicznych. I on naprawdę pojedzie 100. Przy długiej prostej absolutnie możliwe. Coś panu pokażę. Pan da gazu. O 14 000 obrotów. No dobra, ale co, ten silnik to wytrzymuje? Bez problemu.
Dobra, wszystko ładnie, pięknie, ale musimy sprawdzić ceny w internecie, także zapraszam. Dobra. Maszyna naprawdę robiła wrażenie. Na takim sprzęcie to już można pojeździć. Nawet gdyby facet nie zgłosił się po wykup, to i tak znalazłbym klienta. Proszę. Dzięki. A jaki jest przebieg silnika? Marzena, sprawdź ceny tych go-kartów w necie, dobra? Dobra, zaraz sprawdzam. Chłopak dużo trenował, ale tylko na zamkniętych torach, więc siłą rzeczy nie wykorzystywał pełnego potencjału maszyny. A może ze 20 000? A, no to chyba zużycie silnika spore, co? Po 2 zawodach robiony jest obowiązkowy remont silnika. Wymiana tłoka i tak dalej. To jest naprawdę sprzęt pierwsza klasa. Nowy kosztuje kilkanaście tysięcy. Okej, zaraz sprawdzimy. Marzenka, i co tam mówią w internecie? Tak, pan ma rację. Ceny między 16 a 10 tysięcy, ale ja nie wiem, jaki to jest dokładnie model, bo używany to tańszy. A nie. Używany jest nawet lepszy, bo dotarty. No dobra, ja mogę dać panu 5000 pod zastaw. Ale nie miał żadnego wypadku na torze. Rama jest prosta, nieregenerowana. To naprawdę jest warte więcej. No, ja rozumiem, ale to i tak już jest kwota na granicy ryzyka. To jak, zgadza się pan? A mam inne wyjście. No to świetnie. To ja przygotuję umowę. 5000 to była dobra cena. Ani zawyżona, ani zaniżona. Ale i tak miałem nadzieję, że przy sprzedaży zarobilibyśmy dużo więcej. Fajna rzecz. No, nasz nowy nabytek. Chętnie bym się takim przejechał, ale chyba bym się nie zmieścił. No, raczej nie, bo to jest dla dzieci, proszę pana. A, no to do widzenia. Do widzenia. Ej, co to ma znaczyć? Spakowałam męża. Jak to? Nie ma z nim kontaktu. No bo komórkę zostawił u nas. A co mnie to obchodzi? Skoro zastawił, to wróci. I ten cały Majdan tutaj na niego poczeka. Ale nie ma mowy, to nie jest magazyn. Skoro mu pomagacie, to pomagajcie do końca. Ale proszę pani, tak nie można. A co? A zrobić obcej babie dzieciaka to można, tak? Ej! Co ej? Zostaw mnie, bo zaraz wezmę policję. Jak pani tego nie zabierze, to ja to po prostu wyrzucę. Wyrzucajcie, róbcie z tym, co chcecie. No i te bambetle zostały u nas. No ale co mieliśmy zrobić? No, nie mogliśmy ich tak po prostu wyrzucić. Tak po ludzku nie mogliśmy. Po powrocie do domu pan Budzyński natychmiast wezwał fachowca do instalacji nowego pieca. Czyli będzie pan jutro. O 16. Super. 4800, tak? Dobra, dziękuję, do widzenia. Nareszcie. Gdzie jest mój go-kart? Był w garażu i go nie ma. Musieliśmy go wywieźć. Co? Na jakiś czas tylko. Ale dlaczego? Gdzie go zabraliście? Mamo! Wzięliśmy pod niego pożyczkę z Lombardu. Musimy kupić nowy piec, bo stary już nie działa. Jak mogliście? W domu jest zimno, a my nie mamy ciepłej wody. Nie mieliśmy innego wyjścia. Wiedziałem, okłamaliście mnie. Po zakończonej pracy na Adriana czekał przed Lombardem niespodziewany gość. No dzień dobry, Aduś. Jak leci? Widzę, że wyskoczyłeś z sanatorium. Nie z takich kłopotów się wychodziło. Twoja dziewczyna też wyjdzie bez szwanku. No co, nie cieszysz się, że miłość swojego życia dostanie jakiś tam malutki wyroczek za fałszywe doniesienie o przestępstwie? I co? Przyszedłeś tutaj, żeby mi to powiedzieć? Nie, przyszedłem po to, żeby ci pokazać, że jesteś dla mnie za krótki. A co, tych nagrań bałeś się wykorzystać? Bałeś się, że wrócić do aresztu? Ha. Skądś mi to pierdolamento, bo nie mam czasu. Czekaj. Musimy porozmawiać. Ludzi mi zaczepiasz. Słuchaj, jakby nie zaczepiali niewinnych kobiet, to nic by im się nie stało. A od kiedy z ciebie taki rycerzyk się zrobił? Nie, no mam przecież k***ność, rozumiesz? Ej, panowie! Panowie! Ej! Co to ma być? Wiecie się jak gówniarze na ulicy. To Paweł Nostula. To był Paweł Nostula we własnej osobie. Uratował Ryżego przed skłuciem tego niewyparzonego ryja. Ręce mnie już świeżbiły. Mało lat. 3 na 1. Sam by nie dał rady, frajer. Co by nie dobra? Ej! Co, złośnik? Chcesz głośnik? Chcecie 1 na 1? To mogę wam zorganizować walkę. Na ringu.
Ta pała na sportowo nie da rady, tylko z koleżkami na ulicy potrafi. Tak? Zobaczysz, rozje... Tak? Załatwione? Tak. Załatwione. Okej. Rozejdźmy się, jak ludzie. Podrzucicie gdzieś? Jak była taka możliwość? To wsiadę. Nastula dał mi swoją wizytówkę i kazał zadzwonić, żeby umówić termin walki. Chwilę pogadaliśmy. No, niezła przygoda, a Nastula to klasa gość. Naprawdę. Przestań. Jarek, przestań. Bo co? To już i tak nieważne. Jarek. Tego, co już osiągnąłeś, nikt ci nie odbierze. To jest twoje. A go-kart nie jest sprzedany, on jest tylko zastawiony. Ale ja muszę trenować. Z twoim talentem mała przerwa nie zrobi ci dużej różnicy. Zbieramy pieniądze i znowu będziesz jeździł. Tylko może trochę rzadziej. Aż tam. Chodź. Dzień dobry, co dla pani? Rower chciałam kupić dla syna, jakiś używany. 8 lat ma, to znaczy syn. Niestety teraz mamy same duże rozmiary, ale proszę pytać. Ale spokojnie, dziecięce też się zdarzają, no bo wie pani, dzieciaki szybko rosną i potrzebują większych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ale co Nastula tutaj robi? Oj, no bo wiesz, on się przerzucił z tego judo na MMA i otwiera tutaj w okolicy klub treningowy. Super. Jechał akurat do jakiegoś kolegi, z którym będzie otwierał ten klub, no i zaproponował nam sparring u siebie. Nam? No nam, w sensie, no, mi i Ryżemu, no. O, czekaj, od razu do niego zadzwonię, to się umówimy. Nie odbiera. A, szkoda. Zapowiadało się tak ciekawie. Liczyłem na ten sparring z Ryżem. 1 na 1 nie miał ze mną szans. Poza tym miałem nadzieję poznać się lepiej z Nastulą. No to w końcu człowiek legenda. Cześć, młody, co tam? Chciałbym się upewnić, czy kart jeszcze stoi. No, na razie jeszcze stoi, ale dzisiaj leci do naszego magazynu, póki twoi rodzice, wiesz, no go nie odbiorą, póki umowa za stału się nie skończy. A ty nie powinieneś być jeszcze w szkole? Skończyłem dzisiaj wcześniej. Nie wiedziałem, czy rodzice mówią mi prawdę. Umowa jest na miesiąc i 400 dla pana. Zapłaciłem za niego 2000. No tak, ale sprzęt jest używany, więc stracił na wartości. To co, podpisuje pan czy nie? Podpisuję. No to proszę tutaj. Do widzenia. Do widzenia. Chodź, babciu. Szkoda ci go, co? Bardzo. Ściganie to moje życie. Twój tata na pewno zrobi wszystko, żeby go odzyskać. Było mu bardzo przykro, kiedy go u nas zostawiał. Naprawdę? Tak. Pewnie razem jeździliście na te wyścigi, co? To musiały być bardzo fajne męskie wypady. Najlepsze. Ja mam taką prośbę. Czy mógłbym w nim trochę posiedzieć? Proszę, tylko chwileczkę. Serce mi pękało, jak patrzyłam na tego dzieciaka. Akurat wszedł inny klient, więc poprosiłam Atka, żeby razem zdjęli go-kart z tego wózka.
Do widzenia. Widzenia. I zaczyna się. Zimą znoszą do nas rowery, a teraz narty i deski. Wynoszę to, co? Wyniosę to na To ja magazyn. zrobię kawę. Chcesz coś do picia? Jasne, proszę pani. Mamy chyba kakao. Adek, możesz mi pomóc? No. No, bo to się zepsuło. Adek, proszę cię, tak to ja potrafię. No nie wiem, no zatrzask się zatrzasnął tutaj, no to nie chce się. Ostrożnie, bo urwiesz. Ej, ale silnika to ty nie włączaj, no! Ej, stój! No i uciekł smarkacz. Chwila nieuwagi i kłopoty gotowe. Ach, że też dałem się namówić marzenie na ściąganie tego gokarda. Sami byliśmy sobie winni. Wyszłam dosłownie na chwilę, Adek też. To się wydarzyło tak szybko, że nic nie mogliśmy zrobić. No uciekł gnojek, no. A wszystko przez ciebie, za miękka jesteś. No ale sam nie miałeś nic przeciwko temu, żeby sobie posiedział. Widzisz jaki cwaniaczek, a zgrywał takiego milaczka. Wszystko sobie zaplanował, kurczę. Smutna oczka, biedna minka, a wiedział co robi, miał plan i go zrealizował. Kto jak kto, ale ja nie powinnam się dawać nabrać na te niewinne prośby i łzawe oczka. Znałam to ze szkoły bardzo dobrze, ale tym razem straciłam czujność. Dzieciak zrobił nas na szaro. Trzeba było zawiadomić policję i natychmiast wezwać jego rodziców. Chłopak nie tylko nas okradł, ale mógł się wpakować na jakieś drzewo czy pod samochód. Byłem wściekły. Zawiadomieni przez Adriana rodzice młodocianego kierowcy niezwłocznie przybyli do Lombardu. Państwa syn ukradł kokard. Tak, no zwinął go nam dosłownie sprzed nosa. Jak to ukradł? Jak mogliście do tego dopuścić? Miał to wszystko zaplanowane. Zapytał się nas, czy nie może w nim posiedzieć, a kiedy nadarzyła się okazja, to zwiał. Ale dlaczego na to pozwoliliście? Bo mu uwierzyliśmy. No, nie sądziliśmy, że państwa syn jest złodziejem. Ej, tylko nie złodziejem. A jak pan to nazwie, co? No chyba, że razem to wszystko zaplanowaliście. Jak pan śmie? Niech pan się liczy ze słowami. Adek, uważaj. Nie przesadzaj, dobrze? To wszystko twoja wina. Zamiast z nim pogadać po męsku, to proszę. Dawałeś mu nadzieję i teraz mamy kłopot. Spokojnie, spokojnie. W tej chwili wzajemne obwinianie się nic nie pomoże. Teraz trzeba działać. Boże, żeby tylko nic mu się nie stało. Przecież może wpaść pod samochód, zginąć. Dobra, trzeba zadzwonić na policję, zanim coś się stanie. Wie pan co? Już to zrobiliśmy. A to jest jego plecak. Wszyscy byliśmy bardzo zdenerwowani, ale trzeba było działać szybko. Rodzice tego chłopaka niepotrzebnie nas obwiniali. Ale w takich chwilach człowiek nie myśli przytomnie. Tak? Dobrze, dziękuję. Już przekazuję wiadomość rodzicom. Do widzenia. Zatrzymali go. Nic mu nie jest. Boże. Gdzie? Na wylotówce w kierunku Warszawy. Dziękujemy. Urodziła. Mam córkę. Nie pierwszą, co? Nie rozumiem. Pańska żona to była. Prawdziwa żona. Skąd ona się tutaj wzięła? Dzwoniła do pana. Po co odbieraliście mój telefon? Ale chwila, moment. Przecież panu pomogliśmy, tak? To po co te pretensje? Trzeba było wyłączyć telefon. Albo nie zdradzać żony. Pani nic nie rozumie. Ona mnie wykańcza. No to chyba pan nie będzie niezadowolony, że pana wystawiła z domu. Słucham? Mówiła, że na pewno pan po nie wróci. Co to ma znaczyć? A, zresztą. Może to nawet dobrze. To trzeba skończyć. Mogę telefon? Tak. Proszę bardzo. No cześć. Wiem, że już wiesz. Nie krzycz, spokojnie. Dobrze zrobiłaś. No, słuchaj, ja cię przepraszam. Ale ja już nie wracam.
Zakończył małżeństwo przez telefon. To było dla mnie niepojęte. Dorosły człowiek i takie szczeniackie zachowanie. To był dopiero zwrot akcji. Koleś się nie patyczkował i nie brał jeńców. Nieźle mu żoneczka musiała zajść za skórę, skoro tak obsesowo to zakończył. Państwo budzyńscy pełni niepokoju przyjechali na miejsce zatrzymania ich syna. Synku! Tak się baliśmy. Co ty nawyrabiałeś? Jak mogłeś? Jak mogłeś wyjechać w slikach na lód i śnieg? Nie miałem innych opon. No dobrze, ale mogłeś wpaść w poślizg, mogłeś zderzyć się z innym samochodem, mogłeś zginąć. Ale nie zginąłem. Paliwa mu zabrakło. Nie złapaliby mnie. Dobrze, że nic ci się nie stało. Nie chcieliśmy zatrzymywać go na siłę ze względu na jego bezpieczeństwo. Rozumiem. Synu, co ty chciałeś zrobić? Ja tylko chcę dalej jeździć. Okej, rozumiem, dlatego ukradłeś go-kart z Lombardu. Ale co dalej chciałbyś zrobić? Chciałem ukryć go u dziadka. I on o tym wiedział? Nie, ale na pewno by się zgodził. Boże. Niestety państwa syn spowodował zagrożenie w ruchu lądowym. No ale Jarek jest niepełnoletni. W takim razie to państwo za niego odpowiadają. Niestety ta sprawa będzie miała dalszy ciąg. Trudno. Najważniejsze, że nic ci nie jest. Jeszcze to jest pana. Tak, ale to już mi się raczej nie przyda. A nie chce pan tego jakoś przemyśleć? Nie. Od dłuższego czasu już nam się nie układa. Nie dobraliśmy się z żoną. Ona jest chorobliwie zazdrosna. Chyba ma powody, co? Teraz już tak. W końcu nie wytrzymałem i po jakiejś awanturze poszedłem do klubu. Powiedziałam żonie, że na złość wyrwę jakąś dziewczynę. Aha, i akurat się udało. A żeby pani wiedziała, podrywałem dziewczynę, ale nie na jedną noc. Zakochałem się. I już. Historia jak z filmu. Trochę tak, ale muszę wam podziękować. Dzięki wam podjąłem właściwą decyzję. Adam, nie zostawiaj mnie! Ja cię bardzo proszę. Przepraszam, że taka byłam, ale błagam. Nie zostawiaj mnie. Za późno. Ale nigdy nie jest za późno, Adam, proszę. Błagam cię, wróćmy do domu, porozmawiajmy. Nie, już mam dosyć tych rozmów, ja już mam dosyć tego wszystkiego. Adam, błagam. Błagam cię. Ja cię już po prostu nie kocham. Adam, nie. Adam, proszę, błagam. Adam, proszę cię. Zbytnia zazdrość może popsuć nawet najlepszy związek. Nie znałam całej sytuacji, ale nie spodobało mi się postępowanie tego faceta. Głupio jakoś się to wszystko skończyło, ale w zasadzie kobieta się doigrała. Żaden facet nie zniesie długo ciosania kołków na głowie. Pod koniec dnia po Marzenę przyjechał do Lombardu mąż Kornel. Adek, to na pewno nie problem? No pewnie, że nie. No, nie ma sensu, żebyśmy razem czekali na tych gości od go-karta. No to zabieram cię na obiad. Widzisz, jak to się robi? O, są. Przywieźliśmy go z powrotem. Niezły model. Twój? Już nie. No ale sprzęt jest trochę utytułany, no może być uszkodzony. Nic nie uderzyłem przecież. Tylko paliwo mi się skończyło. No ale złamaliście umowę zastawu, no. Zabraliście sprzęt w ogóle bez niczyjej wiedzy i teraz przynosicie w pogorszonym stanie. Chłopak nie chciał zrobić nic złego. To jest jego pasja. Zresztą wie, że źle zrobił. A my zdążyliśmy już wydać pieniądze z zastawu na naprawę pieca centralnego ogrzewania. Proszę nas zrozumieć. No niestety nie potrafię. No, wyczyszczę go, nasmaruję, będzie jak trzeba. Kornel, a może ty mógłbyś pomóc chłopakowi? Czyścić? No jak czyścić? Pomysł przyszedł mi do głowy spontanicznie. Kornel zawsze interesował się sportami motorowymi, a jego firma to duży gracz na rynku doradztwa personalnego. Mogli być zainteresowani nietypową formą reklamy.
Taka branża jak Human Resources mogłaby chcieć zasponsorować młodego sportowca. Ostatnio sam mówiłeś, że potrzebujecie nowej formy reklamy. Ale na gokarcie? No przecież to jeździ tak szybko, że nikt reklamy nie zauważy. No ale to można wykorzystać wizerunkowo, że inwestujecie w młodych. No, ciekawa opcja, ale jak to sobie wyobrażasz? No nie wiem, no wy macie speców od reklamy, no ale wyobrażam sobie, że można wymyślić jakieś hasło typu z nami szybko dojdziesz na metę. To możliwe? Naprawdę by pan to zrobił? No, pomysł jest niezły, ale ja niestety wiem, ile taki sport kosztuje. I nie wiem, czy zarząd zgodzi się na pokrycie wszystkich kosztów. Nawet część. To dla nas i tak dużo. Porozmawiam z centralą. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję panu i pani. I przepraszam, że pana i panią okłamałem. Naprawdę, jakieś cudowne zrządzenie losu nas przywiodło do tego lombardu. No dobra, ale póki co sprzęt jest u nas i ktoś musi go wyczyścić. Jarek chyba nie będzie miał z tym problemu. Spoko. No i Marzena wrobiła swego męża w pomoc. Ciekawe, czy naprawdę uważał, że taka reklama na gokardzie jest dobra, czy po prostu zrobił to dla żony. Próbowałaś wychowywać tego małego pirata drogowego jak prawdziwa nauczycielka. Zresztą syna Kazimierza też tak traktujesz. No sam mnie o to prosił. A, No dobrze, to gdzie jedziemy? już ci mówiłem. Do klimatycznej knajpki, proszę bardzo. O, przepraszam cię, kochanie. Też słucham. Dzień dobry. Tak, mam te dokumenty. Zaraz sprawdzę. Chwileczkę. Data. Faktura jest z dzisiejszą datą. Nie ma za co. Do usłyszenia. Co to jest? No, to chyba z tej firmy, dla której pracujemy. Chcesz mi powiedzieć, że jakaś kobieta dała ci zdjęcie i ty to trzymasz w dokumentach? Ale tu nikt nic nie dawał. Nie wiem, skąd się to tutaj wzięło. Aha. To bardzo ciekawe. A podoba ci się? Nie. Co to za rozmowa jest? Co ty myślisz, że nosił w dokumentach zdjęcie kochanki? Nie, myślę, żebyś nie nosił. Ale mogłeś popełnić błąd. Przecież wiesz, że jesteś jedyną kobietą mojego życia. Nie myślę o innych. Jedźmy już. Tak, jedźmy. Do domu. Nie jestem głodna. W następnym odcinku Ilona kłóci się z mężem o jego pasję. Po jaką cholerę ty się pchasz w te wysokie góry? Jeżeli do tej pory tego nie zrozumiałaś, to już nie zrozumiesz. Gdzie jest mój sprzęt? Nie ma i koniec! Kazimierz ubija kolejny dobry interes. Malczewski Jacek. Dałem tej kobiecie 20 000. Tak po prostu szef dał? Alpinista w desperacki sposób usiłuje odzyskać swój sprzęt do wspinaczki. Na część rzeczy mam rachunki. Ale to nic nie da. To może w takim razie ja wezwę policję i powiem, że macie kradzione rzeczy, co? Okej, ale tylko zaszkodzi pan żonie. Beata przyłapuje córkę na spotykaniu się z Wojtkiem. To jednak było coś na rzeczy w tej Hiszpanii, co? Ale nie chcę o tym rozmawiać. No ale przecież wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. No, kto ci lepiej doradzi, jak nie matka? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.